Dzień dobry Państwu. Pokażę dzisiaj Państwu pokrótce, jak wygląda część mojego ogródka wiosną. Wiele roślin już kwitnie, na przykład niezawodny żakwin, i liczne tulipany. Tak przedstawia się jedna z 3 rabat, które mam przed domem. Tutaj wysiałam dziwaczki i kosmosy. Dziwaczki jeszcze nie wzeszły. Kwitną tulipany. Podejrzewam, że niebawem ktoś je zetnie, bo tak się dzieje co roku. Myślę, że raczej będę tutaj prowadzić rośliny okrywowe. Najważniejsza praca z przełomu marca i kwietnia już za mną. Mam na myśli przycięcie, nawiezienie i upięcie róż. Ja róż mam ponad 140, chyba już w tym momencie 150, więc ta praca wymaga bardzo licznych godzin. Czasem trzeba wejść na drabinę. Ponieważ jestem nauczycielem, w związku z tym okres wiosenny, przedmaturalny jest dla mnie bardzo intensywny, jeśli chodzi o pracę zawodową, i wszystko robię trochę na ostatnią chwilę, przyznam się. Kwiecień to okres, w którym należałoby robić zasiewy, w którym należy wykonać pierwsze solidne plewienie. Ja już częściowo rabaty wyplewiłam, zwłaszcza tę środkową. Zmagam się od lat z podagrycznikiem. To jest praca na wiele lat. Jego się nie da całkowicie wytępić, chyba że zastosujemy jakieś środki chemiczne, czego ja nie chcę robić. O chwastach w moim ogródku jest zresztą osobny odcinek, który zrobiłam bodajże w zeszłym roku. Na tej rabacie zeszłej wiosny kwitły pięknie tulipany Queen of the Night. W tym roku w ogóle ich nie było. Myślę, że wytworzyły dopiero cebule potomne i te cebule jeszcze są zbyt młode, żeby wytworzyć kwiaty. Także trzeba czekać cierpliwie do przyszłej wiosny. Tutaj rozważam wysianie albo dali kołnierzykowej, albo onętków. Piwonie bardzo szybko, wraz z wzrostem temperatury, zaczęły rosnąć. Muszę je jeszcze nawieść. Te piwonie, jak wspominałam już w którejś z filmów, to są bardzo stare okazy. Myślę, że średnia wieku to jest 40 lat każdego okazu. Są tutaj również, jak podejrzewam, okazy również starsze, przeniesione z ogródka znajomej starszej pani. W tym miejscu zrobiłam taki prowizoryczny inspekt, a właściwie tylko jest to fragment rabaty, który chwilowo poświęciłam na wysianie 2 gatunków roślin. W tym momencie pamiętam tylko, że jedną z nich jest czerwony kosmos. Kompletnie zapomniałam nazwy tej drugiej rośliny. Na razie wschodzi tylko kosmos. Jest bardzo, bardzo sucho. Dzisiaj spadło dosłownie kilka kropli deszczu. Bardzo mocno na wielu rabatach rozrósł mi się bodziszek korzeniasty. To jest roślina, którą polecam początkującym ogrodnikom. Zupełnie bezproblemowa. Ślimaki się nią nie interesują. Ładnie się rozrasta. Ja ją kiedyś rozmnażałam nawet na początku grudnia i też wszystkie sadzonki się przyjęły. Świetna roślina, ale jest to roślina, która potrzebuje dużo przestrzeni, także musimy o tym pamiętać. Bardzo ładnie w tym miejscu rośnie
róża Florentina. Proszę zobaczyć, ona ma dopiero 2 lata. Już jest to piękny okaz. Świetnie kwitła w zeszłym roku. Niezawodnie kwitną też hiacynty, które nazywam hiacyntami z odzysku. Wszystkich znajomych i uczniów proszę o przynoszenie mi cebul tulipanów, które już przekwitły. Ja je wsadzam, gdzie popadnie w ogrodzie i w roku następnym lepiej lub gorzej te rośliny kwitną. Taka miła niespodzianka, nigdy nie pamiętam, gdzie były, a potem mam wielokolorowe kwiaty na rabatach. Przede mną jeszcze wiele pracy. Muszę przesadzić wiele roślin. Mam w ogrodzie m.in. kocimiętkę, nie pamiętam jakiej odmiany, chyba Six Hills Giant, która bardzo, bardzo się rozrasta. Będę ją musiała jakoś opanować. Mam też liczne floksy, które też świetnie się czują w mojej ubogiej glebie. Również będę częściowo je rozdawać, a częściowo przesadzać. Ja się zabieram do pracy, a Państwa jeszcze proszę o pozostanie przed ekranem. Przez chwilę chciałabym pokazać Państwu magnolie, które sfilmowałam w swojej okolicy. Na koniec filmu zobaczymy też przepiękną magnolię, która rośnie na dziedzińcu wawelskim. Pozdrawiam Państwa wiosennie.